są pobicia, są znęcanie występuje psychiczne nad tymi ludźmi, typu robienie sobie selfie, kazanie, udawanie, dajmy na to Afgańczykowi czy tam Syryjczykowi, robienie z siebie jelenia, oni to nagrywają. Nie wiem jak to nazwać, po prostu zrobili sobie polowanie na chłopaka, to był w zeszłym roku w lecie po udarze. Znaleźli go w puszczy, kilku żołnierzy. Kazali mu się rozebrać i kilometr ścigali go do białoruskiej granicy po Ostrężynie. Miał od kolan w dół wyździeraną skórę z nóg. Także to się dzieje. Nie tak dawno jeszcze nawet był postrzelony Syryjczyk w plecy przez Wotowca, tak? Groźby paraliż. 3 tygodnie temu w naszą stronę odpadł strzał. Ja byłem w odległości 10 metrów od tego strzału. Ogłuszyło mnie. Oczywiście nie padła żadna komenda, stój bo strzelam, nic, kompletnie zero. Oddała ten strzał funkcjonariuszka. To jest hipokryzja w Polsce mówić źle o migracji ekonomicznej, bo gdzie są miliony Polaków? I dlaczego wyjechały z Polski? Został postawiony taki kolejny minimum składający się z 3 kondygnacji drutu żyletkowego. A to dlatego, że było zbyt dużo przejść przez ten drogocenny, stalowy mur 5,5 metrowy. Elektronika, tak, właśnie chciałam powiedzieć, elektronika też nic nie dała. Setki żołnierzy też nic nie dały, więc trzeba było tych biednych, zmęczonych ludzi, którzy przejdą przez ten drogocenny mur, zaporę i w ogóle, i zaczną uciekać, jeszcze, że tak powiem, wyłapywać na tym tak, świństwie, które tnie skórę, które tnie wszystko. Nie wiem też, czy Państwo wiecie, że tych żołnierzy mamy teraz 2 razy więcej niż wcześniej, więc koszt tej zapory cały czas rośnie. Nie wiem, o jakim kryzysie mówimy. Znaczy, ponieważ dla mnie bez wątpienia kryzysem jest tragedia ludzi, którzy umierają w lesie. Znaczy, to jest dla mnie kryzys. Ale dla kogoś innego kryzysem może być niesprawne, skrajnie niesprawne państwo. Ponieważ mam do czynienia z sytuacją taką, że udajemy, że istnieje jakaś granica, jakaś bariera, tymczasem ta bariera jest całkowicie przepuszczalna, wiemy o tym doskonale. Innym kryzysem będzie to, że doszliśmy do sytuacji, kiedy mamy kryminalizację pomocy, bo przecież to się dzieje i aktywiści doświadczają tego na co dzień. Wreszcie jeszcze innym wymiarem kryzysu jest dyskurs publiczny, który dotyczy tej sytuacji, ale także innych sytuacji związanych z migracjami. I dla mnie to jest fascynujące, że nawet w trakcie tej naszej rozmowy tutaj słychać echa tego dyskursu. To nawet my, rozumiem, że osoby, które może patrzą z innej perspektywy na to, co się dzieje na granicy, także czasami zupełnie podświadomie możemy posługiwać się tego typu kalkami, choćby tą kalką kryzysu. Ale jak inaczej powiedzieć o tej sytuacji? Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy zahamujemy przepływ migracyjny? Odpowiedź brzmi nie. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, kiedy będziemy przestrzegać prawa? Tak. Tak. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, kiedy będziemy mówili o migracjach w sposób bardziej wyważony i posługując się faktami, a nie mitami? Tak. Wierzę, że tak. Wydaje mi się, że jest kilka kwestii, które można zrobić stosunkowo łatwo i prosto. To znaczy można przede wszystkim sprawić, żeby przestrzegać prawa. Ponieważ kłopotem tego, co się dzieje, czy tragedią tego, co się dzieje na granicy, jest to, że prawo nie jest przestrzegane. Choćby to, że osoby, które mają prawo do tego, żeby złożyć wniosek o postępowanie w procedurze azylowej, nie jest to, albo jest im to uniemożliwiane. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, to jest włączenie do współpracy i dialog z osobami, instytucjami, które są na granicy aktywne od samego początku. Z mojej perspektywy to jest olbrzymi potencjał. To jest potencjał aktywistów, organizacji pozarządowych, ludzi, którzy w tym uczestniczą. Wydaje mi się, że wielkim problemem jest to, że oni są traktowani jako wrogie siły, a tak naprawdę my możemy wszyscy zyskać na tym, kiedy będziemy działali wspólnie. Wreszcie możemy spróbować zmienić tę narrację, czyli to, o czym już wcześniej mówiłem. Czy to będzie proste? Nie będzie proste. To, czego ja się obawiam chyba najbardziej obecnie, to to, że będzie duża pokusa stosowania rozwiązań pragmatycznych.
Czyli takich, które będą zmierzały w kierunku tak, będziemy cywilizować sytuację, ale zrobimy to stopniowo, nie od razu, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj była presja migracyjna itd., itd. Wydaje mi się, że niestety tutaj powinniśmy działać zdecydowanie tak, tak, nie, nie. Prawo jest po to, żeby je stosować i też powinny zostać wciągnięte konsekwencje wobec tych osób, które tego prawa nie stosowały. Tak. Nie ma takiego kraju, który moglibyśmy wziąć i potraktować jako punkt odniesienia w każdym wymiarze. Możemy się przyglądać wybranym elementom i próbować składać własną układankę z tych elementów. I powiem coś, co może być, powiem o dwóch rzeczach. Ta pierwsza może być zaskoczeniem dla części Państwa. Wydaje mi się, że mimo wszystko doświadczenia lat 2014-2016, czyli tego poprzedniego kryzysu, teraz ja użyłem tego słowa, dla równowagi, a w szczególności doświadczenie niemieckie i włoskie, to być może będzie to zaskoczenie, wydają mi się jakoś tam cenne. Znaczy, dlaczego doświadczenie niemieckie jest cenne? Padło już tutaj nazwisko Angeli Merkel i ono jest ważne, ponieważ Angela Merkel na przekór całej masie osób, i to na poziomie europejskim, jak i niemieckim, podjęła pewną decyzję. Ta decyzja prawdopodobnie kosztowała ją karierę polityczną, ale z tego, co sama potem mówiła, zapewniła jej spokój ducha. Może to jest koniec końców najważniejsze. Natomiast przede wszystkim ta decyzja sprawiła, że bezpieczne schronienie w Niemczech znalazło bardzo wiele osób, której pomocy potrzebowały. I teraz jesteśmy już kilka lat od tego wydarzenia, co oznacza, że możemy z pewnego dystansu spojrzeć na to, co się wydarzyło. Wiemy, że wbrew różnym opiniom ten proces włączania uchodźców w społeczeństwo niemieckie nie jest tak bolesny i nie jest tak dramatyczny, jak się mogłoby wydawać. Jest on trudny, to wiemy, ale udaje się. Natomiast wydaje mi się coś jeszcze ważniejszego, ponieważ nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale jest jeden argument, który jest używany przez zwolenników choćby tworzenia barier czy kontroli granicznej, a mianowicie ten argument jest następujący: nie możemy pozwolić sobie na uruchomienie kanałów napływowych, ponieważ to stworzy taki pull effect, to znaczy to wyśle sygnał do innych osób, które będą jeszcze bardziej ochoczo próbowały do Europy się dostać. No i my na przykład dysponujemy teraz wynikami badań, które pokazują, że w przypadku Niemiec taki efekt nie nastąpił. A to jest w ogóle ciekawe poznawczo, jeżeli się nad tym Państwo zastanowicie, ponieważ był to ewidentnie przypadek taki, kiedy na masową skalę pozwolono tym osobom wjechać na terytorium Unii Europejskiej, do konkretnego kraju, dodatkowo do kraju, do którego większość z osób chciała się dostać, co by sugerowało, że w kolejnych latach powinniśmy się spodziewać masowych fal uchodźczych czy migracyjnych. To się nie wydarzyło. Przypadek włoski, on jest według mnie ciekawy, ponieważ pokazuje, że to kosztuje wiele wysiłku, pieniędzy i trzeba stworzyć infrastrukturę, ale da się przynajmniej cywilizować proces napływu osób poszukujących azylu. To znaczy da się procedować ich poszczególne przypadki, da się weryfikować ich tożsamość. Ja mówię tutaj, ja nie próbuję teraz lekceważyć wszystkich przypadków naruszeń, które tam miały miejsca, ale jeżeli porównamy sobie sytuację przecież w bardzo tragicznych miejscach, które znamy z obrazków telewizyjnych z Włoch, z tym, co się dzieje w puszczy, ja bym się nie zawahał, która opcja jest lepsza. I wreszcie ten drugi przykład, o którym chciałem powiedzieć, jest doświadczenie ukraińskie. Ponieważ w przypadku Ukrainy, jak wiemy wszyscy, Unia Europejska, a potem także kraje członkowskie zastosowały zupełnie inne podejście. A mianowicie uruchomiły procedurę ochrony czasowej, która po pierwsze nie wymusza procedowania przypadków case by case, ale umożliwia nadanie ochrony tymczasowej wszystkim osobom, które się o to starają, ale co jeszcze ważniejsze, stworzyła możliwość do mobilności tych osób. Z perspektywy zewnętrznej to, co się dzieje w przypadku Ukrainy i Polski, to jest de facto swoboda mobilności. Tak, bo z tych kilku milionów zostało 800 000. No właśnie. A to, proszę Państwa, jest niezwykle istotne, paradoksalnie, ponieważ co robi taka granica? Taka granica, oprócz tego mur, będziemy też mówić o murze pewnie za chwilę. Co robi mur? Mur przecież nie zatrzymuje tych migracji, znaczy mur je przekierowuje w inne miejsca,
Mur sprawia, że te migracje są bardziej selektywne, bo nie wszyscy na przykład będą w stanie podjąć ryzyko albo nie będą tak zdesperowani. Mur sprawia, że zarabiają dodatkowe środki przemytnicy i ci, którzy się po prostu tym trudnią. Mur wreszcie... Rujnuje przyrodę. Tak, to jest jasne, ale mur, proszę Państwa, to także oznacza, że niszczone są takie wzorce migracji cyrkulacyjnych czy czasowych. Dla większości tych osób przemieszczenie się jest jednorazowym działaniem. Nie ma drogi powrotu. I teraz z perspektywy Europy, która próbuje tworzyć wizję jakiejś fortecy, to się wydaje zupełnie kontrproduktywne. No właśnie. Kasia, zrobiłaś film pod tytułem Mur. Co ten mur i koło ewentualnie załatwił, a co zepsuł? Ja się urodziłam w 79, 10 lat przed upadkiem muru berlińskiego. Moja generacja, przyjaciele, wszyscy, cała szkoła, my jesteśmy tą generacją, która wyjechała z kraju, bo mogła. Nie było żadnych innych, po prostu bo mogliśmy. Nagle pierwszy paszport i poczuliśmy się częścią świata. Ja dokładnie wiem, ta mobilność, ja dokładnie rozumiem, co to znaczy. Jakikolwiek mur, jakakolwiek bariera, ja to po prostu czuję jakoś, ale w świecie właśnie takim jak dzisiaj dużo osób nie może podróżować no i plus historia muru, cmentarza żydowskiego w getcie Litzmannstadt, który opowiadam w filmie, to jest też taka chęć porównania murów dzisiejszych do tych z naszej historii z przeszłości, ale to, co mnie uderzyło w tym murze, to właśnie ta szybkość akcji i jak to wszystko zostało zorganizowane. De facto, jeśli cała sytuacja migracyjna, która stworzyła się na granicy polsko-białoruskiej, została zorganizowana na stoliku, to mur jest częścią możliwe tego wszystkiego i to jest de facto najdroższy mur w Europie i dalej szukając następne bariery i mury, no to w Europie jest ich ponad 19, następne 12, znaczy to już się budują, odkąd skończyłam film, ale to jest taka tendencja światowa. Gdzie się budują? W Finlandii na przykład, na Łotwie, w Finlandii, ten taki, który powstaje w tym momencie. To jest tendencja światowa i to jest chyba najprostsze rozwiązanie, nie rozwiązanie, ale jeśli myślimy, że jakakolwiek kadencja się mówi, wyborcza, tak, polityków, którzy są przez średnio 4 lata przy krześle, to znaczy, że przez 4 lata trudno jest zorganizować jakikolwiek plan, a jakikolwiek plan odpowiedzi na to, co się dzieje, jak to zorganizować, to są długie plany. Czyli jak rozwiązać problem, a nie zrobić atrapę. Jedna ważna kwestia. Największy mur, którego nie widzimy, to jest nasz mur w głowie, w umyśle. Ponieważ mamy tendencję do zawłaszczania i jesteśmy po prostu pazerni jako człowiek z natury. Bo ja chcę mieć więcej, drugiemu nie oddam. To jest moje, ty nie musisz mieć, tak? To jest moje podwórko, ty tu nie masz prawa być, nie masz prawa wejść, nie masz prawa wziąć wody, chociaż mi się przelewa. Nie dostaniesz jedzenia, nie istnieje, bo to jest moje. To jest takie ego. I w każdym państwie to ego bierze w górę i w ten sposób się oddzielamy od rodziców. Ale to jest w naszym umyśle.
Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. A grono moich patronów tworzą Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Fadi Al-Kadim, Dariusz Cygert, Anna Godlewska, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Andrzej Cebula, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa, Basia Esz, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Agata Pelczarska, Łukasz Kostka, Wiesław Treszczotko, Michał Krysa, Ala Fila, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Kamor Kamiński, Robert Wieckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna, Piotr Celiński, Rafał Krzyśków, Beata Sujka, Robert Wieckowski, Dorota Podgórska, Agnieszka Bajda, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Prewit, Robert Smaga, Paweł Pacyński, Alina Geniusz Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Małgorzata Jary, Adam, Magdalena Bejfus, Michał Madaliński, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Paweł Gąsior, Dariusz, Jolanta, Błażej Marciniak, The Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Katka Mazurczak, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Beata Sujka, Kasia Skaki, Joanna Niebieszczańska, Gosia Walkowiak, Bożena Nowak, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Krzysztof Biniarz, Darek Łankowski, Bartłomiej Kropaczewski, Beata Danilewska, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Konrad Dybowski, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Jolanta Malinowska, Dorota Ostrowska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrod, Radosław Rumian, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Kasia Skaki, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra,
Piotr Nagłowski, Wiomi, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Anna Warchoł-Kęsicka, Arletta Müller, Marta Białobrzeska, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Aleksandra Kaptacz-Włodarczyk, Wawrzyniec Mąkinia, Teresa, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Daniel Siargi, Mira Ignatowicz, Paweł Semik, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej, Anna, Gosia Adamczyk, Zibi Bak, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Tobi, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Anna, Małgorzata Szczykała, Iwona, Renata Bosińska, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Agnieszka Stankiewicz, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Hanna Kotowska, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wioletta Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Ewa Femme, Marita Adamska, Paweł Stelmach, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Marek Durski, Barbara BP, Tomasz Czech, Karolina Gorecka, Magda Zielińska, Anna Smenda, Dorota Zerbst, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska, Michał Kowalówka, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Bardzo Wam dziękuję. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski, Emil Hakim al-Sammarraj. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób w grudniu wsparli mnie Agnieszka Malkiewicz, Danuta Rakowska, Wedana, Małgorzata Maj, Julita, Jerzy Stromski, B. Chudek, Agnieszka Tyszkiewicz, Magdalena Poremska, Robert Bień, Ewa Kafarska-Pietrasik, Anna Śliwińska, Maja Krupa, Elżbieta Rożek, Luba, Ewa Klubsz, Grażyna Nasińska-Jurek, Wioletta Czykun i Anna Chorodeńska. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.